Witam wszystkich. Wymiana sprężyn z tyłu BMW 46. Pierwsze co należałoby zrobić to odkręcić stabilizator. Tutaj są nakrętki 13 od dołu, od góry trzeba zakontrować. No i można podnieść samochód, oprzeć go najlepiej na kobyłce. Ściągamy koło, no i mamy już dostęp do sprężyny. Teraz najlepiej podłożyć sobie podnośnik pod wahacz, lekko podnieść tak, żeby dało się odkręcić śrubę, która trzyma amortyzator. Teraz całkowicie odkręcamy amortyzator. Przy okazji można sobie sprawdzić, czy jeszcze jest sprawny, czy już agonia. Ale dobra, wróćmy do sprężyn. Jak widać na wahaczach zawsze syf się gromadzi. Także naciskam trochę w dół wahacze, tak żeby zwalczyć opór gumowych tulei, no i w ten sposób mogę sprężynę wyciągnąć. Jeżeli ktoś ma dłuższe sprężyny, bo tutaj akurat mam obniżone zawieszenie i krótsza jest sprężyna, natomiast jeżeli mamy zwykłe, no to wtedy może będzie trzeba jeszcze odkręcić półoś od strony dyfra, no i odpiąć przewód hamulcowy od wahacza, żeby móc jeszcze bardziej w dół obniżyć. Natomiast tutaj, jak widać, jest to dość łatwe. Upewniamy się, że na tych gumowych częściach nie pozostały jakieś fragmenty połamanych sprężyn. Tutaj, jak widać, też już sprężyna swoje przeżyła. Przed założeniem nowych dobrze jest sobie popsikać jakąś wodą z mydłem po tych gumach, tak żeby łatwiej im było wskoczyć na miejsce. Jeżeli nie wiemy, jak założyć sprężynę, no to zazwyczaj jeden z tych otworów na końcach będzie trochę większy, więc on powinien iść w dół. Natomiast no tutaj mam nowe sprężyny, więc widać jeszcze oznaczenie, strzałka kieruje gdzie jest góra. Jak już je włożymy, no to upewniamy się 3 razy, czy na pewno zarówno z jednej, jak i z drugiej strony te gumowe podkładki weszły w otwór w sprężynie. No i można składać. Znowu podnosimy podnośnikiem, tak żeby sprężynę lekko ścisnąć, żeby można było przykręcić tą śrubę od amortyzatora. Zwracamy tylko uwagę, żeby ta podkładka metalowa była w stronę łebka śruby. Nie dokręcamy jeszcze całkowicie amortyzatora, tylko tyle, żeby przynajmniej ta śruba wyszła aż z drugiej strony. Jeżeli ubrudziliśmy tarczę hamulcową, no to dobrze ją tam przynajmniej lekko przetrzeć jakimś zmywaczem i w zasadzie można zakładać koło i zakręcać już z jednej strony. Oczywiście sprężyny zmieniamy parami, więc z drugiej strony robimy to samo. No tutaj, jak widać, już sprężyna w częściach sama wypadła, jak lekko nacisnąłem. Także oczywiście wszystko to samo, zakładamy nowe, przykręcamy koło. Na końcu pamiętamy, żeby przykręcić stabilizator, wszystkie 4 nakrętki. Jak już mamy wszystko poskładane, trzeba auto obciążyć. Jeżeli nie mamy nikogo pod ręką w garażu, no to można nawalić gratów do bagażnika, tak żeby przynajmniej choć trochę było dociśnięte. No i dokręcamy te śruby trzymające amortyzatory z jednej i z drugiej strony. No i tyle, sprężyny zmienione. Tutaj, jak widać, wielkiej różnicy w sumie nie ma. Zobaczmy jeszcze te stare sprężyny. No to już stan totalnej agonii. Połamane z każdej możliwej strony. Niektórych tych fragmentów już nawet nie znalazłem w samochodzie. No cóż, ale są nowe, także dzięki za uwagę. Pozdrawiam.